Inicjatywa współpracy należy do PGZ oraz WZT SA jako spółki dedykowanej do rozwoju kompetencji kosmicznych w obrębie grupy. Oczywiście ten rozwój nie zależy tylko i wyłącznie od jednej spółki, to jest współdziałanie zarówno pozostałych spółek PGZ, jak i całego prężnego sektora prywatnego, który uwzględniamy w naszych działaniach. Odnosząc się do Digital Globe i inicjatywy, którą już od miesięcy dyskutujemy oraz negocjujemy z naszym partnerem amerykańskim, gdzie zwieńczeniem było podpisanie dzisiejszego MOU, zależy nam na jak najszybszym dostępie do danych zobrazowania wysokiej rozdzielczości od strony satelit dla przede wszystkim polskiego MON-u, dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie zaniedbujemy też oczywiście innych potencjalnych klientów, zarówno z obrębu sektora bezpieczeństwa, jak i sektora stricte prywatnego i cywilnego. W zasadzie wszystkie cywilne zastosowania, które na dzień dzisiejszy są dobrze znane i dobrze rozpoznane, korzystające z zobrazowania napowietrznego, w tym wypadku satelitarnego, będą mogły być obsłużone, w cudzysłowie, przez usługę, którą świadczyć będzie PGZ poprzez WZT SA. Proszę rozumieć to w kategorii usługi, czyli zamówień na konkretne zobrazowania w konkretnym czasie, dostarczone z odpowiednią jakością. Ta jakość zależna jest m.in. od rozdzielczości danego satelity, stąd też Digital Globe z własną konstelacją satelit, dokładnie tych satelit, które już w tej chwili posiadają, jest tak atrakcyjna z naszego punktu widzenia. Komercyjna sprzedaż również jest elementów modelu biznesowego, który wspólnie opracowujemy. Taki model zawiera wszystkie potencjalne rynki zbytu zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Te elementy, tacy klienci są dosyć dobrze rozpoznani i już aktywni w zasadzie od początku naszej aktywności w Europejskiej Agencji Kosmicznej od roku 2012, kiedy staliśmy się pełnoprawnym członkiem. Już wtedy takie rynki zaczynały być aktywne z naszego punktu widzenia. Niestety te inicjatywy, które wtedy wydawały się bardzo obiecujące, nie okazały się na tyle sprawne, aby dostarczyć gotowych rozwiązań czy owocujących zdolnościami w sektorze państwowym, czy też w sektorze prywatnym. Dlatego też ta inicjatywa jak najszybszej ustanowienia zdolności w roku 2018, już pierwsze efekty powinny być widoczne, priorytetowo dla Ministerstwa Obrony Narodowej, ale z uwzględnieniem automatycznym, równoległym wszystkich innych potencjalnych klientów jest taka ważna. Ta współpraca wpisuje się w szerszą inicjatywę budowy zdolności kosmicznych w obrębie grupy PGZ przy uwzględnieniu wszystkich zdolności już zbudowanych lub budowanych w sektorze prywatnym. O tym absolutnie nie zapominamy. Nie można o tym zapomnieć. Wszystkie te zdolności, zarówno PGZ, jak i z rynku prywatnego, mogą zaowocować zdolnościami, czy wręcz owocami w postaci pierwszego polskiego satelity. Ale tak jak wspomniał już o tym w swoim wystąpieniu pan prezes Lew Mirski, te zdolności i takie pierwsze owoce będą widoczne minimum za kilka lat. 3-4, w mojej ocenie nawet dłużej. Pytanie podstawowe jest takie, czy my chociażby z punktu widzenia własnych zdolności obronnych, systemów, które już pozyskaliśmy, tak jak system NSM, lub pozyskujemy, tak jak system HOMAR, możemy tyle czekać. Jeśli chodzi o rynek cywilny, jest to dokładnie ten sam dylemat.